Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj będzie króciutko i trochę z przymrużeniem oka, można powiedzieć. Ostatnio na poważnie, ale oczywiście o Karolku, tak jak obiecałem. No jak wiecie, decyzja Jarosława, czyli nasz Alfonsik, no w desperacji łapie się wszystkiego, co może. No i robi się, powiem Wam, coraz ciekawiej. Nasz Karol, wyobraźcie sobie, robi się tęczowy. Nie żartuję, poważnie. No, wyobraźcie sobie, że na konferencji cpac, no ja bym to bardziej nazwał, bardziej do Karola pasuje ćpać. Wyobraźcie sobie, że nasz Karolek w objęciach rabina schmali. A któż to jest, się ktoś zapyta. Pewnie jakiś ważny amerykański polityk, z którym Karol załatwia bardzo ważne sprawy dla Polski. Otóż, no nie spodoba się to tej prawej stronie naszego społeczeństwa. Otóż ten nie dość, że rabin, to jeszcze Żyd i do tego tęczowy Żyd. Mało tego. W sumie powiem Wam, że nie wiem, dlaczego Nawrocki to robił, ale domyślam się, że to jest akt po prostu desperacji. Bo na te kilka dni przed wyborami taką sweet focię robić z pornorabinem, no Karol, zaimponowałeś mi. Coś mi się wydaje, że pisiorki przerżnęły te wybory i to wyłącznie na własne życzenie. No i tak naprawdę tutaj możecie mieć pretensje tylko i wyłącznie do samych siebie. Dlaczego mówię? Ojej, tak, Dildo Rabin, schmuli, batach, wydał w 1999 roku książkę pod tytułem, uwaga, Koszerny seks, czyli przepis na namiętność i intymność, w której wywodzi, że namiętne uprawianie miłości prowadzi do intymności, a pary powinny uprawiać najbrudniejszy seks. Jest zwolennikiem rozmaitych gadżetów erotycznych, a w sklepie z koszernymi oczywiście artykułami seksualnymi, który założyła jego córka, jest prezesem. Także moi drodzy, chcieliście game changer, to macie. No, oczywiście na miarę tej kampanii. Moi kochani, posłuchajcie proszę, co dzisiaj Wam mam do przekazania, a odkryjecie, tak jak ja odkryłem, że tym, co ma pogrążyć kandydata Nawrockiego w oczach tych alt-prawicy, to nie przemoc, podejrzenia o dragi czy sutenerstwo. Nie, nic z tego, moi drodzy. To jest spoko. To jest miękkie. To jest wielkie nic. To, co ciągnie niczym kamień młyński u szyi na dno, to jest fota z rabinem, którą właśnie widzieliście. Koszerny rabin, tęczowy rabin. Nie, poczekajcie, stop, wróć. Z rabinem. Co się to jeszcze, wyobraźcie sobie, z seksem zajmuje? No normalnie zgiń, przepadnij szatanie. No ale to, co Wam dzisiaj powiem, co jest takim głównym tematem, to jest absolutne cudo. I tutaj do Karola nie przykleja się nic, co kojarzy
naszego gaśnicowego Grzegorza Brauna, bo połączenie słów Żyd, seks, no tu u Brauna nie ma wybacz. Ale rabin to jest jedno, no jak wiecie, pisowcy mają dość ciekawe towarzystwo i tutaj chciałbym wam powiedzieć o jednej pani, która no tak bardzo też popierała, zachwalała Alfonsa Nawrockiego, no i oczywiście krytykowała Trzaskowskiego. I dzisiaj kilka słów o tej pani. Joker! Jop, twoją mać! Czy korzystał pan niedawno z usług jednej z dziewczyn? Stoją tu niedaleko. A ja nie byłem na kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, wywiad miałem. Jedna z dziewczyn twierdzi, że pana obsługiwała i zapomniał pan zapłacić. Złe informacje macie państwo. Nie. Usługa jest gratis od firmy. Po prostu, że nie był pan z niej zadowolony i dlatego nie uregulował rachunku. No byłem załatwiać inną sprawę. Okej. To teraz pociągniesz druta mojemu kumplowi. No dobra, ale po kolei, bo dzisiaj trochę chaotycznie, ale nie wiem jak to ugryźć, powiem wam szczerze. No dobra, ale no nie wiem, czy w to uwierzycie, czy nie z tym rabinem. No po prostu nieźle się odjebało. Moi kochani, pisiory zorganizowały sobie konserwatywną konferencję, na której zaprosiły amerykańskiego rabina, który napisał książkę o koszernym seksie, dawał wywiady dla Playboya, a jego córka prowadzi sex shop, oczywiście z koszernymi dildosami. No i Nawrocki, tak widzieliście wcześniej, zrobił sobie z nim zdjęcie. No tutaj, tak jak wspomniałem, cała skrajna prawica od Brauna jest już teraz nieźle wkurwiona na Batyra. Nazywają go tęczowym Karolkiem i zarzucają promocję LGBT. No coś pięknego, ale to oczywiście nie wszystko. Kolejna gwiazda to jest ta pani, którą tu widzicie. To jest Christine Noman, sekretarz bezpieczeństwa USA u Pomarańczowego. Przyjeżdża do Polski wesprzeć Nawrockiego. To ta, która zastrzeliła własnego psa, 4-miesięczną suczkę, Cricket, ponieważ była żywiołowa i zrujnowała polowanie na bażanty. Sama opisała to w książce, podkreśliła, że jest to dowód na to, że jeśli trzeba, zdolna jest zrobić wszystko, co trudne, brudne i brzydkie. Tak, to ta pani, ale o tej pani więcej, ale to ta pani właśnie będzie popierała Alfonsa, krytykowała Trzaskowskiego. O, rzecz jasna, pisiory, telewizja za rubliki jest w niebo wzięta, że ta pani o dość ciekawym, w cudzysłowie, życiorysie, skrytykowała Trzaskowskiego, bo dla nich się nie liczy to, kim ta kobieta jest, co osiągnęła, ale to, że skrytykowała Trzaskowskiego, to już przybija wszystko u pisiorów. Wielka Barbie, tak jak wspomniałem, zastrzeliła świerszcza, bo tak się nazywał ten pies, bo nie chciał się dać ułożyć. No, powód idealny, nie? 14-miesięczny niemiecki wyżeł szorskowłosy dostał kulę w łeb od tej pani, bo na polowaniu nie posłuchał jej komendy oraz dorwał kurczaka sąsiadów. Christine Nomen, wyobraźcie sobie na zdjęciu z Nawrockim, to ta pani, która z zimną krwią zastrzeliła swojego psa. I tego nie wymyślam, bo to opisała w swojej książce, że do żwirowiska właśnie zawiozła tego swojego psa i go tam zastrzeliła. Zaciągnęła też, uwaga, swojego kozła i kozioł dostał kulkę między rogi, bo podskubywał jej dzieci, no i powód koronny, śmierdział kozą. To są cytaty z jej książki, żeby nie było. Była gubernatorką stanu
Południowa Dakota opisała obie egzekucje, bo inaczej tego chyba nazwać nie można jak egzekucje. Opisała obie egzekucje w wydanej w 2024 roku książce autobiograficznej pod tytułem Nie ma powrotu. Jak powiedziała ta pani od pomarańczowego, no pani tam na wysokim stanowisku, jak powiedziała o Trzaskowskim. I tu zacytuję. Słuchajcie, on musi zostać kolejnym prezydentem, rozumiecie mnie? Tu ma na myśli oczywiście Alfonsa. Tak właśnie mówi ta Kristi Noem, sekretarz Bezpieczeństwa Narodowego USA podczas konferencji CPAC, po skrócie po polsku ćpać. Pani sekretarz wpadła do Polski i upiekła 2 pieczenie na jednym ruszcie. Spotkała się z ministrem Siemoniakiem, by obgadać współpracę, a potem pojechała pod Rzeszów, by na zlocie polskich konserwatystów pstryknąć fotkę właśnie z Karolkiem i wypowiedziała przy okazji kilka, delikatnie rzecz ujmując, niedorzecznych uwag. No i oczywiście poparła Nawrockiego. Według pisowców to nie jest ingerencja obcego mocarstwa w polskie wybory, żeby nie było. No, to jest taki ewenement w amerykańskiej polityce, można porównać to tylko do takiego głośnego pierdnięcia dyplomatycznego. Otóż, moi drodzy, powiem wam kilka słów o tej pani Kristi Noam, bo wcale się nie zdziwię, jakby większość o niej nic nie wiedziała. Ja też nie wiedziałem, dopóki się nie zainteresowałem. Ale właśnie ta pani Kristi jest taką piękną ilustracją powiedzenia, że wśród ślepców jednooki jest królem. Urodziła się na farmie w południowej Dakocie i tę farmę uprawiała. Z wielkim trudem, łatając różne, nie wiem, łatając różne kursy online. Zrobiła licencjat z nauk politycznych i weszła w politykę. Najpierw lokalną, potem wybrano ją do kongresu jako jedyną reprezentantkę południowej Dakoty. No bo ta Dakota jest takim końcem świata, że ma tylko jedno miejsce w kongresie, ale ma. Ta kariera Christie wystrzeliła, gdy w 2018 roku Trump ją poparł w wyborach na gubernatorkę Dakoty, które oczywiście wygrała, a w 2025 roku weszła do jego gabinetu jako minister od spraw bezpieczeństwa narodowego. No, chciałoby się powiedzieć, miej nas Panie w opiece. Takim najbardziej znanym osiągnięciem byłej pani gubernator południowej Dakoty, poza oczywiście zastrzeleniem swojego psa i kozy, było to, że tak podkurzyła indyjskie plemiona w tym swoim stanie, tym południowa Dakota, że zabroniły jej one, mówię tu o plemionach, zabroniły jej wstępu na swoje tereny. Tym samym nasza szanowna pani gubernator była zbanowana na 20% swojego stanu. To jest mniej więcej tak, jakby Dudzie zabronić wstępu do 4 województw w Polsce. Innym takim znaczącym osiągnięciem pani gubernator było siłowe załatwienie swojej dorosłej córce licencji na prowadzenie agencji nieruchomości. Córce tej licencji odmówiono, bo nie dorastała do żadnych obowiązujących wtedy kryteriów. Więc mama zwolniła kobietę, która wydała odmowę i cyk, licencja trafiła w ręce córki. Skąd my to znamy, nie? Senat i te wielkie komisje
badały tę sprawę. No i wstyd rozniósł się tam na cały kraj. No i to się spodoba tym, którzy są przeciwko aborcji, bo to jest pierwsza kobieta gubernator, która załatwiła Dakocie pełny zakaz aborcji. Gwałt, kazirodztwo nie stanowiły tam żadnego wyjątku, nie stanowią tam żadnego wyjątku. Zakazała też pani gubernatorka badań embrionalnych i dążyła do rozszerzenia pojęcia istoty ludzkiej na zapłodnione jajo. Teraz wiecie, dlaczego popiera Nawrockiego i PiS? No też w swojej książce pani gubernator napisała o osiągnięciu osobistego spotkania z dyktatorem Korei Północnej, do którego nigdy nie doszło. Wtedy tam wstyd był też na cały kraj co niemiara. No ale co do kłamania, to też trafił swój na swojego. Pani gubernator południowej Dakoty powiedziała o Rafale Trzaskowskim tak. Widziałam u władzy socjalistów, takich jak na przykład prezydent Warszawy, który jest wytresowany na lidera, będzie rządził poprzez strach, będzie używał strachu, by promować antywspólnościowy program, stwierdziła na tym całym wydarzeniu ćpać Polska. I powiem wam, że to nie jest złe tłumaczenie z angielskiego. Tutaj starałem się to bardzo dokładnie przetłumaczyć. Pani sekretarz bredzi bez sensu na co dzień przed kamerami. Na przykład kilka dni temu przepytywana przez komisję senacką o łamanie przez nią praw przy deportacjach miała zdefiniować senackie, nie wiem, takie prawo, w swoje rozumienie, ograniczenie uprawnień. Noem walnęła, że jest to prawo rządu do wywalania z kraju ludzi bez sądu. No i tutaj senatorka na to absolutnie nie i dała jej lekcję konstytucji. No pani sekretarz oczywiście nie przyjęła tego, bo powiem wam tak, ta pani dokładnie tak samo prawo rozumuje, konstytucję rozumuje jak pisowcy, czyli według ich widzimisię, a nie to, co jest zapisane. Zresztą można to sobie wygooglować nawet, to jest pod nazwą, polską nazwą, to jest ograniczenie uprawnień. Można powiedzieć w skrócie, że Noem, patrząc na zebrę, twierdziła, że to żyrafa, czyli dokładnie tak, jak robią to pisowcy. No, proszę sobie wyobrazić sytuację, że Karol Nawrocki wygrałby te wybory i zostałby głową państwa i on z tym całym bagażem swojej mętnej przeszłości reprezentowałby Rzeczpospolitą w relacjach z innymi prezydentami, z prezydentem Trumpem, z prezydentem Macronem, z prezydentem Steinmeierem, z innymi politykami, jeździłby na szczyty NATO. Człowiek z taką kartoteką w normalnym kraju nie dostałby dopuszczenia do tajemnic państwowych. Natomiast on jeździłby na szczyty NATO, na szczyty
innych organizacji międzynarodowych i z takimi sekretami, no przecież NATO to jest broń jądrowa, to są operacje militarne, operacje tajne, to jest wywiad, no to są po prostu miliony rzeczy. Zresztą no, szef wywiadu przychodzi do prezydenta regularnie, mógł składać meldunki o tym, co się dzieje. I człowiek tak obciążony będzie po prostu miał do tego dostęp. I co z tą wiedzą zrobi, też dokładnie nie wiadomo. No, stare przyjaźnie zostają i proszę sobie wyobrazić wielkiego Bu w Pałacu Prezydenckim, który spotyka się ze swoim dawnym kolegą, czyli inne towarzystwo z tego właśnie środowiska. No jak raz się wejdzie w pewne bagno, to bagno się za tym człowiekiem ciągnie, więc możemy Polsce zrobić coś straszliwego. Powiem szczerze i powiem to otwarcie i Polska na coś takiego nie zasługuje. Powiem wam tak, to już tak na zakończenie, bo jak mówiłem dzisiaj króciutko. Gdy pani sekretarz wypowiadała się o Trzaskowskim, to przypomina mi się mrówka, która mówi do słonia: słoniu, ale tupiemy. I tutaj porównajmy królestwa, porównajmy klasy między właśnie Rafałem Trzaskowskim a panią sekretarz, która poparła Nawrockiego. I zacznijmy od regionu. Południowa Dakota ma 900 000 mieszkańców. Warszawa ma 1 800 000, czyli 2 razy tyle. Południowa Dakota ma produkt stanowy brutto 74 miliardy dolarów. Warszawa ma 149 miliardów dolarów, czyli 2 razy tyle. Pani sekretarz ma licencjat i zna 1 język. Rafał Trzaskowski ma doktorat i zna 5 języków. I stawiam dolary przeciwko orzechom, że pani sekretarz nawet tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, gdzie na mapie leży Warszawa. A żeby tego było jeszcze mało, na tą panią sekretarz Noam głosowało w drugich wyborach gubernatorskich nieco ponad 200 000 ludzi. Na Trzaskowskiego w samych warszawskich wyborach głosowało ponad 500 000 ludzi, a w poprzednich wyborach prezydenckich 10 milionów ludzi. Więc no sorry, z czym do ludzi. Poza tym, moim osobistym zdaniem, zabójczyni psa nie będzie wybierać Polakom prezydenta. I nie wiem, czy tu powiem za mocno, czy nie, ale ta kobieta pasuje do PiS-u, jak jej wygląd do stereotypu prostytutek z Grand Hotelu, gdzie stręczył Nawrocki. Przyzwoity polityk w kampanii wyborczej unikałby zdjęcia z tą panią. Podobnie jak unika każdy przyzwoity człowiek zdjęcia z Nawrockim czy pojawieniu się w telewizji Republika. A i jeszcze jedno. Ta pani Noem ma ksywę w Stanach Barbie Eyes. Eyes to lód. Barbie, no... Nie wiem, co Amerykanie mieli na myśli tak ją nazywać, ale tak czy inaczej ta pani do tego pisowskiego planktonu pasuje idealnie. Także na koniec ponownie mój apel, jak w każdym filmiku. Kochani, na wybory wybieramy słusznie i po prostu odetnijmy łeb hydrze do końca i skończmy z tym ośmieszaniem naszego kraju. I tym bardziej, żeby nikt się do naszych wyborów, do naszych decyzji nie wpieprzał. Nawet pani sekretarz od pomarańczowego świra. Takie jest jak zawsze moje zdanie. Ja czekam oczywiście na wasze opinie. Dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Jutro nie wiem, czy mi się uda zrobić. Gdybyśmy się nie widzieli, to widzimy się oczywiście w niedzielę na live o 18:00. Także wielkie dzięki za komentarze, za oceny. Tutaj też liczę na wasze komentarze. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.
What the hell are you... Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did you... Larry! Righto, what's going on here? Oh, Sir, I'm